Nie jestem w stanie zliczyć chyba ilości próśb o nagranie vloga z tego, co my jemy w trakcie takiego obozu. I dlatego też dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda cały dzień jedzenia, jak wyglądają poszczególne posiłki, jakie one mają cele. Opiszę to troszeczkę szerzej. Pamiętajcie jednak, na samym początku chcę to bardzo mocno podkreślić, że rodzaj diety, którą tutaj prezentuję, jest typowo podporządkowany sportom wytrzymałościowym i dodatkowo jest on też podporządkowany takiemu życiu obozowemu. Niekoniecznie nadaje się on do prowadzenia takiej zbilansowanej diety na co dzień, nawet u biegacza. Niekoniecznie nada się on u każdego, także nie traktujcie tego jako takiego bardzo silnego poradnika odnośnie tego, jak powinniście się odżywiać, raczej jako rodzaj spojrzenia na to, jak wygląda odżywianie właśnie zawodników na takim poziomie i obciążenia, i na takim poziomie właśnie sportowym, jak nasz. Dlatego zapraszam Was serdecznie do odcinka, w którym pokażę Wam, jak wygląda nasze żywienie na co dzień. Zaczniemy od śniadania. Śniadanie zazwyczaj jest pierwszym posiłkiem w ciągu dnia przed treningiem, co oznacza, iż musi ono spełniać pewne funkcje. Funkcja pierwsza, musi ono dostarczyć dosyć dużo węglowodanów, jednocześnie funkcja druga musi być bardzo lekkostrawne, aby po nim można było szybko wyjść na trening. No i funkcja trzecia musi przede wszystkim być na tyle zbilansowane pod kątem samego treningu, aby nie powodować też ciężkości w trakcie jego wykonywania. Stąd też zauważycie, że samo śniadanie nie ma w sobie dużych ilości ani białka, ani tłuszczu i składa się głównie z posiłków węglowodanowych. Tutaj akurat spożywaliśmy taki standard, można powiedzieć, jeśli chodzi o nasze żywienie, czyli po prostu tosty z dżemem. Czasem dodajemy do nich też jakiś serek, czasem dodajemy do nich też jakiś rodzaj właśnie takich dodatkowych, powiedzmy, urozmaiceń. Natomiast ja przynajmniej ze swoimi też różnymi dolegliwościami, które miałem w przeszłości, na ten posiłek wiem zawsze, jak reaguję. I jest to też mój posiłek zawsze przedstartowy. Jeśli mam start rano, zawsze przed nim jem 4 białe tosty z dżemem, bez żadnych innych dodatków i mam pewność, że po tym czuję się bardzo dobrze. Śniadanie powoli się robi. Teraz, żebyście wiedzieli, ile taka jedna kromeczka waży. Jak sobie obliczam później zapotrzebowanie, to jest zawsze około 25 do 30 gramów. I taką wartość też przyjmujemy, jako tą, z której obliczam później, ile zjadłem kilokalorii w dany dzień. Celujemy tutaj, tak jak powiedziałem, w dosyć dużą zawartość węglowodanów. I w tym konkretnym posiłku, który tutaj obserwujecie, posłużę się tutaj notatkami, które poczyniłem w trakcie wykonywania właśnie tych posiłków. Spożyliśmy 124 gramy węglowodanów, czyli bardzo, bardzo dużo, 3,2 gramy tłuszczu i 14,7 gramów białka, łącznie 601 kilokalorii, plus kawa, którą spożywamy głównie w celach takiego pobudzenia, czasem też po prostu ze względu na walory smakowe. Ja akurat nie piję kawy po to, żeby się pobudzić, czy po to, żeby się wypróżnić, tylko po to, żeby po prostu mieć z tego pewną przyjemność rano. Natomiast pamiętajcie tutaj o tym, że odstęp pomiędzy spożyciem posiłku zazwyczaj, szczególnie posiłku bogatego w żelazo, a spożyciem kawy powinien wynosić minimum pół godziny. I tutaj muszę też powiedzieć o tym, jak wygląda moja suplementacja, ponieważ pierwszym suplementem, który biorę w ciągu dnia na pół godziny przed zrobieniem śniadania, albo inaczej zjedzeniem śniadania, to jest żelazo. Robię tak z tego względu, że stwierdziliśmy z moją dietetyczką, iż moje wchłanianie żelaza może być zaburzone tak naprawdę przez cały dzień, niezależnie od tego, jak komponuję je z posiłkami, głównie ze względu na to, że jeśli spożywałem je do tej pory wieczorem, to poziom takiego białka, które się nazywa hepcydyna, może być na tyle mocno podwyższony, że obniża on wchłanianie mojego żelaza. Dlatego biorę je na czczo właśnie na samym początku dnia. Najgorsza część diety. Tak jest. Zmywanie naczyń. Musicie wiedzieć, że oprócz tego, że dużo jemy, to właśnie sama logistyka dookoła jedzenia zajmuje naprawdę dużo czasu. Można powiedzieć, że lekką ręką dziennie na jedzeniu i przygotowywaniu jedzenia spędzamy prawie 2 godziny. Chyba się nie pomyliłem wiele. Jest to dosyć sporo czasu. A tutaj wiecie, no jeszcze trening do tego.
właściwie 2 treningi, więc no ciężka sprawa, fajnie byłoby mieć ze sobą tutaj kucharza, takiego na pełny etat. Może jak wszyscy dostaniemy kiedyś kontrakty, nie? Takie duże, to weźmiemy sobie kucharza na obóz. Co ty, Rafał, sądzisz? Chciałbyś mieć kucharza na obozie? Kurde. Serio. Ty, Marcin, co powiesz? Chciałbyś mieć kucharza? Zawsze. No. Przechodząc do następnego posiłku, którym zazwyczaj jest posiłek potreningowy. I tutaj uwaga, zazwyczaj wygląda to tak, że spożywamy taki posiłek bardzo szybko po treningu, jeśli wykonujemy 2 treningi dziennie, tak jak tutaj na obozie. Zazwyczaj jest to coś w rodzaju koktajlu albo bardzo prosto przyswajalnych węglowodanów razem z nieco większą ilością białka. I tutaj był to akurat koktajl złożony z napoju owsianego, banana, mrożonych jagód, płatków owsianych, odżywki białkowej i skyru. Mieliśmy tutaj 25 gramów białka, także widzicie już, że spełnia to tę funkcję taką potreningową. Mieliśmy tutaj 84 gramy węglowodanów, czyli po raz kolejny węglowodany i tylko 4,6 grama tłuszczu. Te posiłki potreningowe zazwyczaj nie zawierają praktycznie tłuszczu w ogóle albo w bardzo małej ilości, właśnie ze względu na konieczność uzupełnienia zasobów glikogenu, ale też dostarczenia białka, które przyczynia się do regeneracji. Na obiad postanowiliśmy dzisiaj czy w sumie chłopaki postanowili o lekkim posiłku, czyli kurczak. Tu gotuje się ryż. I jeszcze do tego pewnie jakieś tam lekkie warzywka. Dzisiaj został jeszcze tylko jeden trening, tak naprawdę lekki, więc ja akurat rower, więc nie muszę aż tak bardzo uważać na tłuszcz ani na inne rzeczy, ale będzie dobre. Na obozie z chłopakami akurat działamy w ten sposób, że obiad, czy ten większy taki posiłek pomiędzy treningami, on zazwyczaj jest również dosyć lekki. Lekki mamy tutaj na myśli, że o mniejszej zawartości tłuszczu. Na pewno nie dodajemy tutaj jeszcze błonnika, tak jak podczas poprzednich posiłków tego dnia, ze względu na to, że czeka nas jeszcze drugi trening. Gdybym tego dnia wykonywał jeden trening, wykonałbym sobie takie jedzenie, które zawierałoby jednak trochę więcej tych wspomnianych właśnie składników żywieniowych, czyli i tłuszczów, i na przykład błonnika, ze względu na to, że one po prostu o wiele mocniej wypełniają. Tutaj jednak celem jest dostarczenie po raz kolejny trochę większych ilości białka, po raz kolejny węglowodanów i właśnie zadbanie też o tą lekkość podczas drugiego treningu, bo wiecie, no jeśli byśmy zjedli, nie wiem, burgera z wołowiną teraz na ten właśnie posiłek, wyjście na drugi trening mogłoby się wiązać z dosyć dużymi dolegliwościami właśnie żołądkowo-jelitowymi, a tego przecież nie chcemy. Prościej pomieszać jedzenie na patelni prosto. I tak pewnie będzie jeszcze dojadanie tego ryżu, bo trochę tego zostało. Ile tego w ogóle ugotowaliście? 2 takie kubki. Okej, z 500 gramów. No to sporo. No to zobaczymy, czy będzie dojadanie. Tego jeszcze odrobina zastępcy parmezanu. I mam gotowe danie. I tak jedząc tutaj ten ryż z kurczakiem, pesto, szpinakiem, posypanym odrobiną właśnie grana padano, dostarczyliśmy sobie 36 gramów białka, 19 gramów tłuszczu, 81 gramów węglowodanów i cały ten posiłek miał 656 kilokalorii. Co ważne, w trakcie takiego dnia zazwyczaj odstęp pomiędzy 2 treningami jest nieco dłuższy. Dlatego też wymaga to spożycia często jeszcze jednego posiłku przed treningiem, szczególnie jeśli te treningi nie są na tyle długie, żeby podczas nich spożywać węglowodany, o czym powiem też zaraz. Więc dlatego w trakcie takiego dnia spożywam jeszcze dodatkowe posiłki. Część jest dojadana jakby do obiadu, część jest spożywana zaraz przed treningiem, powiedzmy na tę godzinę przed treningiem, nawet czasem nawet pół godziny, w zależności od tego, jak kto trawi. Ja tutaj akurat zawsze liczę sobie to jako, powiedzmy, jeden posiłek, żeby wiedzieć, ile spożyłem pomiędzy obiadem a drugim treningiem. I co ciekawe, no po raz kolejny jest to bardzo bogate w węglowodany, czyli w coś, co jest potrzebne nam do po prostu wykonywania naszych treningów na wysokim poziomie.
Pojawia się tutaj trochę białka, ale po raz kolejny jest tutaj bardzo, bardzo mało tłuszczu. Więc ja tutaj spożyłem tak naprawdę pomiędzy obiadem a treningiem 825 kilokalorii, 21 gramów białka, 3,7 grama tłuszczu i 173 gramy węglowodanów. Były to, jak widzieliście, bardzo, bardzo proste posiłki, bo był to skyr, był to ryż biały gotowany, była to bułka z dżemem, więc no, to są naprawdę proste rzeczy, ale takie, które pozwalają nam dostarczyć tej wystarczającej ilości energii. Jestem po rowerze i spaliłem tam około 1000 kilokalorii, 999. Jeszcze zostało mi kilka takich ćwiczeń siłowych, natomiast one wiele nie zmienią w kontekście całego wydatku kalorycznego. Zaraz będziemy przygotowywać kolację, która jest chyba takim najsmaczniejszym punktem dnia, bo tam już jest trochę tłuszczu, trochę więcej białka, nieco mniej tych węgli, których musimy naprawdę żreć na potęgę. Także nie mogę się doczekać. Posiłek, na który czekamy najmocniej w ciągu całego dnia, czyli kolacja, czy też ten ostatni posiłek. Jesteśmy już po wszystkich treningach, więc jesteśmy też pewni, że nie musimy już mieć tego takiego, powiedzmy, odczucia lekkiego brzucha na treningu. Dlatego tak też ustalając z Moniką plan żywieniowy na taki obóz, zazwyczaj dążymy do tego, żeby tłuszcze przerzucać na wieczór, białko w dużej ilości przerzucać na wieczór, ale ten posiłek już jest nieco mniej wtedy węglowodanowy. I sprawdza się to u nas świetnie. Zazwyczaj na wieczór też mamy największy apetyt, można powiedzieć. Więc tutaj nie zdziwcie się ilością tych kilokalorii. Powiem Wam zaraz o całym swoim zapotrzebowaniu. Natomiast no, jedząc tego burgera, którego tutaj właśnie widzicie, z frytkami, domowej roboty oczywiście, robionymi przez nas, później dojadając jeszcze tą kanapkę z szynką parmeńską, z majonezem light, z warzywami, spożyłem 1223 kilokalorie, 53 gramy białka, 67 gramów tłuszczu i tu tylko, powiedzmy, 94 gramy węglowodanów. Łącznie tego dnia spożyłem 3780 kilokalorii i tyle też pokazał właśnie mniej więcej mój zegarek. Byłem na lekkim deficycie, bo już naprawdę nie mogłem więcej wcisnąć, ale mój zegarek pokazał tutaj, że tego dnia spaliłem około, powiedzmy, tych 3800-3900 kilokalorii. Oczywiście nie można zapominać też o tym, jak ważne jest nawodnienie, szczególnie w trakcie takiego obozu wysokogórskiego. Musimy tutaj pamiętać, że pijemy w trakcie treningu, pijemy przed treningiem. Pierwsze, co robimy rano, to pijemy, szczególnie jeśli bierzemy jakieś suplementy, popijamy je właśnie wodą. Później pijemy jeszcze po treningu, więc tak naprawdę zapotrzebowanie rośnie w zależności od długości tego treningu, bo czasem zdarza się, że mamy na przykład 2 krótsze sesje, 1,5 godzinne, które szczególnie jeśli przebiegają w takich chłodniejszych warunkach, no nie chce się wtedy bardzo mocno pić, ale trzeba pamiętać o tym nawodnieniu. Ja dziennie średnio piję około 3 do 4 litrów właśnie na takim obozie. Czasem zdarza się, że jest to znacznie więcej. Jeśli chodzi o dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, no to tutaj można powiedzieć, że jest to w granicach 4500 kilokalorii, tak średnio, biorąc pod uwagę cały obóz i licząc to średnie zapotrzebowanie. No jest to dosyć sporo, a w dniach, w których zdarzają się na przykład 2 długie treningi albo 1 długi trening i później wieczorem jeszcze krótszy, potrzeba naprawdę bardzo dużo samozaparcia, żeby te kilokalorie spożyć, bo wyobraźcie sobie spożycie 6000 kilokalorii na przykład w jeden dzień. Szczerze mówiąc, jest to niemożliwe, biorąc pod uwagę takie zrównoważone żywienie, takie, w którym byśmy chcieli dostarczać wszystkiego w trakcie każdego posiłku. Trzeba się tutaj posiłkować już właśnie wtedy tym żywieniem specjalnym, czyli żelami, czyli czasami nawet takimi produktami przetworzonymi, nie wiem, jak żelki, jak w naszym przypadku bardzo często są to biszkopty. Takie lekkie, ale wysokowęglowodanowe rzeczy, które pozwalają nam utrzymać ten właśnie poziom energii. I dlaczego cały czas tak mówię o tej wysokowęglowodanowej diecie? No, muszę zmartwić tutaj wszystkich fanów diety keto, wszystkich fanów diet, które bazują na tłuszczach. No niestety, wszystkie badania na to wskazują, że wysoka
wydajność w sporcie wytrzymałościowym bezpośrednio zależy od umiejętności podawania tej dużej ilości węglowodanów nie tylko w trakcie wysiłku, ale też w trakcie dnia codziennego. I tutaj, patrząc na całe makro, na przykład, które spożyłem w ciągu tego dnia, to było to 557 gramów węglowodanów, 99 gramów tłuszczu i 151 gramów białka. Ważne jest to, żeby starać się dostarczać prawidłową ilość tej energii, przede wszystkim ze względu na to, że bardzo wielu sportowców, szczególnie kobiet, cierpi bardzo często na zespoły niedoboru energii, które z kolei mogą prowadzić do poważnych kontuzji, wypalenia, przetrenowania. Oczywiście nie chcemy tego, dlatego też staramy się, aby w jak największym stopniu spowodować dostarczanie wystarczającej ilości energii, która później przełoży się na performance w naszym sporcie, a tutaj, tak jak wspomniałem, jest to głównie dieta wysokowęglowodanowa. Co natomiast z suplementacją? Moja suplementacja jest dosyć podstawowa na ten moment, ponieważ spożywam głównie żelazo, o którym wspomniałem, laktoferynę, która wspomaga jego wchłanianie, oczywiście razem z witaminą C. Spożywam witaminę D, kwasy omega-3, i dodatkowo oczywiście wrzucam czasami rzeczy, które są probiotykami, czyli w moim przypadku jest to Sunprobi IBS na ten moment, aby zwiększyć też to wchłanianie żelaza. Innych suplementów na ten moment nie biorę, chyba że mówimy też tutaj o suplementach typu elektrolity, które są naturalną częścią nawadniania w trakcie dnia. Jak widzicie, ta dieta nie jest jakaś bardzo mocno skomplikowana, ale po raz kolejny powtórzę, nie jest to dieta, którą polecałbym do stosowania Wam na co dzień. Zdecydowanie jest to coś, co zachowujemy dla wysokiego performance'u sportowego i dla takich warunków, które mamy tutaj. Dni z normalnego żywienia możecie zobaczyć już u mnie na kanale, natomiast to jest taka wersja obozowa. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu, chętnie się wypowiem na temat tego, jak mogę doradzić Wam trochę odnośnie żywienia, natomiast każdemu, który chce uprawiać sport i żyć jednocześnie bardzo dobrze, polecałbym jednak konsultację z dietetykiem, który ustali plan żywienia bezpośrednio pod Was, bo pamiętajcie, dieta to nie są wyrzeczenia, dieta to są pewne wybory, ale wybory, które są w zgodzie przede wszystkim z Wami. Jeśli podobał się Wam ten materiał, zasubskrybujcie proszę kanał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli tylko możecie, wesprzyjcie proszę rozwój kanału na Patronite, dzięki czemu takie treści mogą się pojawiać dla Was bezpłatnie o wiele częściej. Trzymajcie się i dobrego jedzenia.